filmie pokażę Ci, dlaczego wiedzieć to za mało. Nie ma to większego znaczenia, czy w jakimś temacie masz ogrom wiedzy, jesteś ekspertem, czy wiesz tylko trochę. Rzecz w tym, że jakakolwiek wiedza, umiejętność, rozumienie tematu ma wartość i przynosi Ci korzyść tylko wtedy, kiedy możesz ją do czegoś zastosować. Na przykład ktoś, kto ma tylko trochę wiedzy, ale umie ją zastosować, osiągnie znacznie więcej niż ktoś, kto ma ogromną wiedzę, ale nie potrafi jej do niczego wykorzystać, do czegoś, co by jemu przyniosło korzyść. I właśnie coś takiego prawie przydarzyło się mi. Z zawodu i z zamiłowania jestem project managerem, czyli zajmuję się zaplanowaniem i wprowadzeniem tej zmiany w życie. Mam na swoim koncie jakiś dorobek, ale nie miałam nigdy ani żadnego dyplomu, certyfikatu, jakiejś licencji, która by tę umiejętność potwierdzała. Moje praktyczne osiągnięcia pracodawcom wystarczały i nie byli skłonni zapłacić mi za taki certyfikat, ani nawet go nie wymagali, no bo wiedzieli, że bez takiego papierka i tak jestem w stanie zrobić to, czego ode mnie chcą. A ja w skrytości ducha marzyłam o takim papierku, ale to bardzo drogi papierek, więc no cóż, wolałam tą kasę na coś innego wydać. Jednak marzenia się spełniają, gdy czegoś się bardzo pragnie i nadarzyła się taka sposobność, żeby pracodawca mi ten mój wymarzony, upragniony papierek sfinansował. Droga do tego mojego wymarzonego papierka jest dwustopniowa. Najpierw jest egzamin podstawowy, który tak naprawdę jest przepustką do egzaminu zawodowego, tego mojego wymarzonego. Nauka, sam kurs, wiedza z tego kursu były dla mnie bardzo łatwe do przyswojenia, no w końcu mam to w swoim DNA. No i plus jeszcze lata praktyki. Pierwszy kurs przerobiłam w 1 tydzień, poćwiczyłam ze 2 dni i zapisałam się na egzamin. Pytania na prawdziwym egzaminie były dużo trudniejsze i ledwo się zmieściłam w limicie tych 60 minut, ale udało się, zdałam przepustkę do drugiego egzaminu miałam. Drugi kurs do tego papierka był dużo obszerniejszy. Przez 2 miesiące sumiennie się uczyłam. Umieć umiałam. Temat rozumiałam. No w końcu lata praktyki, mam to w swoim DNA. To też spróbowałam rozwiązać test egzaminacyjny i poległam. Czy umiałam za mało? Raczej nie. Pytania były bardzo złożone i bardzo, bardzo podchwytliwe. Więc niby wszystko umiałam, ale nie umiałam tej wiedzy zastosować do tych pytań z egzaminu. Spróbowałam drugi raz, trzeci, czwarty. Poprawa była mikroskopijna. Wzięłam książkę, uczę się dalej. No, jest poprawa, ale znowu mikroskopijna. Czas mija, a ja nie idę do przodu. Pytania są tak trudne, że te 3 godziny, tak, aż 3 godziny, te 3 godziny na nic mi się nie przydają, bo mój mózg wyłącza się już po 1,5 godziny. I dalej już nie mogę zebrać myśli, nic już z tej głowy nie jestem w stanie wykrzesać. No to na co mi te 3 godziny, skoro ja powyżej 1,5 godziny nie podskoczę? Najpierw biadolę, że za głupia jestem, że to dla mnie za trudne, to dla mądrzejszych ode mnie, że mi się nie uda. Jak już mi się wyczerpały siły na biadolenie, to przyszło pytanie, no co dalej? Jak to zrobić? Przecież inni ludzie jakoś to zdają. Też w końcu nie muszę dostać 100% punktów. Ja, perfekcjonistka na odwyku. Skoro ktoś wymyślił, że 55% daje już świadectwo biegłości w temacie, to być może nie jest w ogóle możliwe, żeby zdać taki egzamin na 100%. No więc co dalej? Trzeba się nauczyć zdawać egzamin. Potrzebuję przećwiczyć więcej pytań, zrozumieć ich logikę, gdzie mogą się kryć jakieś haczyki. Ćwiczę coś sumiennie każdego dnia, codziennie. Zaczynam rano, bo wtedy mam świeży umysł. Dziennie mogę zrobić maksymalnie 2 podejścia, no bo każdy z nich zajmuje mi około 2,5 godziny i potem mózg mi się aż gotuje. Muszę przerwę zrobić przed tym drugim podejściem. Jednak rezultaty są dużo lepsze. Wiem jednak, że prawdziwy egzamin jest dużo trudniejszy. Więc co mam zrobić, żeby nie zawalić tego prawdziwego egzaminu, tego mojego upragnionego papierka, nie zmarnować? Jestem przerażona wizją porażki. Po raz pierwszy w życiu uświadamiam sobie, że mam poważne ograniczenie umysłowe. Nie jestem w stanie tak bardzo intensywnie umysłowo pracować dłużej niż 1,5 godziny. A to nie wystarczy, żeby uzyskać wystarczającą ilość punktów. No to co ja mam zrobić? Test zawiera 3 bloki tematyczne. Sprawdzam, który z tych bloków ma najwięcej pytań i najwięcej punktów można zdobyć. No, okazuje się, że środkowy. Ten jest też najtrudniejszy.
Ok, to zaczynam egzamin od środka. Potem na drugim miejscu będzie część trzecia, ta ostatnia. A gdy mózg przestanie już działać, a zostanie mi jednak trochę czasu, to spróbuję pozaznaczać pytania z tej części pierwszej. Ten pomysł świetnie zadziałał. Zacząć od środka, a początek będzie na samym końcu. Czyli krótko mówiąc, zastosowałam zjedz tę żabę w praktyce. Pamiętasz? Jak masz 2 żaby do zjedzenia, to zacznij od tej największej. Ja miałam akurat 3 żaby. Zaczęłam od tej najohydniejszej i pomogło jak cholera. Bo tak jak mówi Brian Tracy, ta największa, najohydniejsza żaba będzie jednocześnie tą, która przyniesie Ci największą korzyść. Przyniosła mi mój upragniony papierek, z egzamin zdałam nawet ze sporym zapasem punktów. Tak więc jak widzisz, zawsze jest jakiś sposób, żeby obejść swoje ograniczenia i dostać to, na czym Ci naprawdę bardzo zależy, czego pragniesz. A teraz naciśnij tu, zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia w następnym filmie.